jest taka tutaj nie za duża. O. A te gruszki? Proszę dla Aleksa gruszka. Ha. Dzień dobry z pola, bo dzisiaj u nas kolejny dzień. Mam takie ustrojstwo, jak to moja babcia czy mój dziadek mówił kiedyś, ustrojstwo, czyli jakieś takie urządzenie. Słuchajcie, to jest miernik poziomu wilgotności drewna. Pierre zamówił. Są jakieś, zobaczcie, 3 wersje. Jest Universal Advanced, to jest ta Universal. I chciałabym go spróbować, wytestować, po prostu sprawdzić, co w trawie piszczy, czyli po prostu na przykład jaki poziom wilgotności wskaże nam ten miernik w przypadku tego kasztanowca, który tutaj leży już 3 lata. On troszeczkę zmurszał w środku, ale to takie jest bardziej próchno i my tak do końca nie wiemy, czy po prostu warto jest to wszystko rąbać na takie drobne kawałki, czy po prostu coś innego na to, jeżeli chodzi o pomysł na to, znaleźć i zorganizować. Więc zrobimy sobie test. 17,4, 17,5, tak tutaj mi się waha 17,6. W tym miejscu już 29 na przykład mamy. Zobaczmy na to. Tu jest w tym jasnym miejscu 12. Tu jest 14. Teoretycznie to drewno nadaje się do palenia, ponieważ jakieś normy, które tutaj, ja tam do końca na tą chwilę ich nie znam, ale do 20 chyba jest ok, jak jest drewno do 20, czyli pokażę Wam teraz bardziej z bliska. Ale ten kasztanowiec tutaj pokazuje mi średnio 12, od 12 do 30%, czyli w zależności od po prostu kawałka. Tu mamy ewidentnie kawałek brzozowego drewna, widzimy po okorowaniu. No i mam przestawioną na grupę A, czyli grupa A mamy brzozę w pozycji numer 2 i zobaczmy sobie, co tutaj nam ten miernik pokaże, jeżeli chodzi o brzozę. I ta brzoza, widzicie, tutaj nam się waha tak od 15 jakieś 15. Widzicie? 13. Ja patrzę, teraz mam na grupę świerku stawioną. 14. 12. Kora się nie liczy. Ważne jest to, co jest tutaj w środku. To tutaj sobie 2 pomiary zrobiliśmy. Na zewnątrz kasztanowiec taki 3-letni. Ja go wtedy zważyłam, zmierzyłam w grupie B, ale on powinien być raczej w grupie A, bo widzę, że grupa A charakteryzuje się tym, że to są raczej miękkie drewno, bo mamy w tej grupie A, jak widzicie, tutaj mamy klon, brzoza, modrzew, wiśnia, świerk, daglezja, a grupa B to jest mamy jesion, kurczę, no nie wiem, bo sosna jest miękka, dąb, bóg, orzech włoski. Dobra, nieważne. Nie mam pojęcia, o co chodzi, dlaczego podziałka jest na te 2 rodzaje drewna. Ale idziemy sobie zmierzyć jeszcze drewno, które jest w drewutni przesezonowane. Zobaczymy, jaką skalę tutaj nam pokaże. No i jesteśmy w naszej drewutni. Zobaczymy w ogóle ten wielki kawał drewna. 13, 12, 13, 14, 11,13. Widzicie? No tak wiadomo, no to jest miernik. Tutaj 8, tutaj 14. Pozostałości po naszej wieźbie dachowej 12,2. 11. Piękny, suchy kawałek, można powiedzieć. Fajne, sprytne urządzenie. Niedrogi zakup, koło 100, 100 z hakiem, z ogonkiem kosztuje, także fajna sprawa, żeby sobie coś takiego ewentualnie posiadać. Pira za oko oczywiście, żeby po prostu wiedzieć, jaka skala, jaki procent to drewno jest już wysuszone, które macie zmagazynowane gdzieś tam sobie na zimę. A to dopiero robak, nie? Robak. Ale idzie.
Ja jak zwykle bez zabezpieczenia. Skutki uboczne bez zabezpieczenia. Wiesz jak to było? To było tak. Nie, ten zielony, ten pistolet trzeba odpiąć i tutaj. Odwrotnie. Aha. Tu trzeba wpiąć go, wiesz? Tamtą końcówkę. To zostaje, to. Tylko z tego co pamiętam. Ała, to. To za mało. Tu? Nie, tu. Krzysiek, tu. A, to tu? To tu? Aha, dobrze. A to ja nie wiem, to albo... Nie, tu nie ma tego. Mamy jakoś? Nie, chyba nie. Zobacz tylko, czy ci idzie woda. Pistoletem. Będzie szła? To ja na razie zakręcę, żeby był lżejszy wąż, nie? Aleks, ja nigdzie nie... Ja trzymam, ty ciąg. No. Jest! Stwardniał. A proszę. Proszę, mamo. I fon jest. Tu jest jeszcze jedna pod spodem kuweta. Ten jest większy wałek. Ten. Może. Ten. Tylko ten ma tą rączkę, to musisz go przyłożyć na ten inny uchwyt. Nie da rady, nie. Aha. Jest mniejszy uchwyt, nie? Aha. To mu... Ten jest długi. Tak. Ten jest długi. Ale tu jest gorąco. Gorąco tu jest. Chyba. Dzisiaj znowu malujemy. No, jest trochę powierzchni. O, Miecio pojechał. Jest trochę powierzchni do pomalowania. Ja biorę się tutaj, za te ściany. Pierw będzie malował sufit w łazience. No i to jest, wiecie, proces malowania to jest taki długi proces, nie? To jest tylko podkład, a potem jest malowanie. Więc my tutaj myślę, że 2 tygodnie to będziemy się bujać samym po prostu malowaniem, ale powiem Wam, że tu jest gorąco. Na zewnątrz 21 stopni, ale tutaj jest chyba ze 30 dzisiaj. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Słuchajcie, wezmę mikrofon. To jest straszne echo. Z dzisiejszego dnia tylko timelapsy, bo po prostu ja tutaj zasuwałam wszędzie z wałkiem, z pędzlem. Malujemy co możemy, czyli ciąg dalszy, można powiedzieć, ostatniego wątka z ostatniego odcinka. O tak,
powinno być, zabrzmieć to. Więc malujemy co możemy, przeszliśmy na wałek, zdecydowanie jest lepiej. Tą ścianę ja już tutaj pomalowałam, farba mi się skończyła, ale już nie dorabiamy. Całą tą powierzchnię ja ogarnęłam sobie. Tampier ogarnął cały tutaj sufit, tu jest już bialutko, jak można sobie zerknąć. I w łazience sufit również pomalował, pralnia była już wcześniej pomalowana. Nie wchodzę tam, bo tutaj mam przeszkody pod nogami. Co, odpaliłeś i sprawdzasz, czy już ciepłe? A dalej jest ciepłe? A bo psy cały czas leżą na podłodze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę? Jedno i drugie. Tak. Mi zabrakło już farby, ja już nie dorabiam nawet, bo to nie ma sensu, trzeba wałki pomyć. Bo trzeba porządnie pomyć. Oj, Aleks, ty zawsze mi zahaczysz statyw. Tak, słuchajcie, jutro jest nowy dzień, jutro jest Piotruś, bo dzisiaj nie ma go, bo mu z kolei u niego ogrzewanie instalują. Ogarnął sobie cały, można powiedzieć, temat prawie tej ściany, został mu tylko tutaj dół. Zobaczcie, jak ten narożnik już zaczyna ładnie wyglądać. Ja już taka zmęczona, w ogóle jest bardzo ciepło tutaj, słuchajcie. Tak tam światło będzie przebijało, więc tego zobaczcie, jakie fajne już tutaj nam się tło, można powiedzieć, że zaczyna robić i ten... I jasno, a w ogóle przyszła ciemna chmura, burza jest na zewnątrz, ulewa, pada deszcz, w ogóle pogoda zerwała się, urwała. U nas jest już ewidentnie koniec lata, w długoterminowej pogodzie już nie wrócą takie temperatury, jak mieliśmy w ubiegłym tygodniu. Przychodzi do nas już małymi kroczkami jesień, w sensie takim, że już mamy około 21-22 stopni Celsjusza tylko na tą chwilę na razie i w planie na ten tydzień są deszcze, czyli cieszymy się, że mamy pracę ewidentnie takie wewnątrz, w środku, w domu, ponieważ na zewnątrz już jako tako się zaczyna robić. Także tym akcentem ten fragment tutaj, w tym fragmencie z Wami się żegnam, bo ja nigdy nie wiem, co wstawię jako pożegnanie, co jako przywitanie, więc tak o, dzisiaj będzie tak o. Searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Nie mówisz, jak nagrywasz? Bo jest, wiesz co, kiedy jest radio włączone, to jest lipa straszna i ja muszę robić swój podkład muzyczny, czyli po prostu wtedy, wiesz, no, wyłączę zaraz, bo ja już to przerabiałam tyle razy, że jak jest radio, to jest masakra, no nie wtedy. Jak gdyby, jak on łapie dźwięk, muzykę, mikrofon w tle, to jest lipa, jak nie wiem. Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarma. O, i po reklamie. A się wstrzeliłam? No. A jak było dzisiaj, jak wszedłeś rano? W miarę? Było czuć, ale chłodno, nie? Ale chłodno, no. Wiesz, 12 na zewnątrz, to też swoje robi. Teraz ja jechałam, to 14 stopni, nie? Pokazywało się. Lipa jak nie wiem. No. Piotruś kończy tutaj tą ściankę, bo czekaliśmy na te oto tutaj płytki, ponieważ musieliśmy domówić ich troszeczkę ze względu na to, że gdzieś tam w trakcie one nam się tutaj pokruszyły. Chodziło, tak jak Wam mówiłam wcześniej, o ten krótszy bok, to jest ta wozówka. Chyba Janko mi tam pisał w komentarzu, wozówka.
i one się troszeczkę tam pokruszyły, pouszczerbiały, bo to jest jakiś drugi gatunek cegieł, z których nam ten... Tak, Aleks, cichutko, z których nam ten gościu, jak gdyby tutaj te narożniki, od którego kupowaliśmy, ciął. Padło też pytanie dotyczące, co to są za cegły, gdzie można je kupić. Słuchajcie, te cegły, które są na ścianach tutaj, to są te cegiełki, które widzicie tutaj właśnie. Aleks, ciszej, widzicie tutaj właśnie. Aleks, proszę Cię. To są te cegiełki, które widzicie tutaj właśnie teraz na tym załączonym obrazku i to są cięte cegły. I teraz jeżeli byście chcieli kupić cegły, które zrobią Wam dokładnie taki efekt, jak tutaj mamy my na ścianie, to musicie szukać lokalnie u siebie, najlepiej na OLX-ie, kogoś, kto ze starych rozbiórkowych cegieł po prostu tnie takie płytki. I jak widzicie, one wiadomo są w różnych grubościach, różnie cięte, ale jak sobie tutaj zerkniecie, no to w całości dają naprawdę fajny, przyjemny, ciepły przede wszystkim efekt. I w czerwonej cegle właśnie chodzi o to, żeby ona idealna nie była, bo w momencie, kiedy ona nie jest taka super idealna, to tworzy nam się, troszeczkę mi to światło przybija, właśnie taka jak gdyby fajny efekt po prostu, taka fajna taka ściana, nie taka idealnie prosta jak z katalogu, tylko jako podejdziemy sobie bliżej, widzieliście z daleka, teraz widzicie z bliska, jak one wyglądają i teraz co my tutaj zrobimy. Jeżeli chodzi o tą ściankę, to tutaj tutaj specjalnie Piotruś nie muruje, bo tutaj wychodzimy z zabudową do samej ściany, jeżeli chodzi o kuchnię. 60, 70, 80 cm głębokości, zastanawiamy się, jaki zrobić po prostu blat kuchenny. To nam wyjdzie w trakcie, w zależności od tego, jak zamontujemy sobie, chciałam powiedzieć pralkę, lodówkę i zamrażarkę, ale chodzi o to, że tutaj po prostu w tych miejscach za szafkami nie kleimy. Nie kleimy, bo zabudowa kuchenna jest zabudową na stałe, indywidualnie zaprojektowaną, można powiedzieć, pod tą ścianę, więc tutaj nie bawimy się w jak gdyby obklejanie całości. Zależy nam, żeby po prostu ta cegła tworzyła taką po prostu takie wypełnienie tej ściany, żeby to nie była taka zwykła biała, czy tam lekko przełamana biała ściana. I my akurat w naszej kuchni, którą sobie tutaj wybraliśmy, nie mamy żadnych szafek wiszących. Jedyną wiszącą rzeczą, która znajdzie się tutaj na ścianie, to tam koło Piotra właśnie będzie okap kuchenny, bezpośrednio nad płytą grzewczą, płytą gazową, a tamta wnęka to tutaj będzie zamrażarka i lodówka. I my wybraliśmy sobie zamrażarkę i lodówkę. Cegły są oczywiście z marginesem tutaj wymurowane, bo zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie montażu, tam jest 1,20 m, ponieważ zamrażarka od góry do dołu, po lewej stronie, tak jak ja tutaj pokazuję, i po prawej stronie lodówka od góry do dołu. Taki sprzęt sobie tutaj wybraliśmy. Zastanawialiśmy się nad tym, czy zrobić sobie tą lodówką, zamrażarkę, takie te, wiecie, te takie podwójne, można powiedzieć, takie te 1/3 jak gdyby szerokości to zamrażalnik, 2/3 szerokości właściwie to lodówka, ale patrząc na pojemność zamrażarki, one były dużo mniejsze niż ta, którą sobie wybraliśmy. Także mamy 60 szeroką zamrażarkę od góry do dołu i 60 lodówkę od góry do dołu, a właściwie chłodziarkę, tak? Bo to sama lodówka to można powiedzieć, że to się nazywa chłodziarka. No i płytek nam oczywiście zostaje. Aha, a propos tych płytek właśnie, bo nie dokończyłam tutaj tego wątku. My te płytki kupiliśmy w czasach COVID-a, tak, na Kartuzach. Na Kartuzach, a właściwie w Sierakowicach, no to jakieś 4 lata temu można powiedzieć, że 3 lata temu kupiliśmy je.
na kartuzach w miejscowości Sierakowice u chłopaka, który po prostu je tnie. Ale uwierzcie mi, lokalnie na Eliksie, jak zaczniecie szukać, czyli ktoś, kto ma cegłę rozbiórkową, posiada cegłę rozbiórkową i maszynę do cięcia, to takie płytki kupicie. One minimalnie mogą się delikatnie, kolorystycznie różnić, wszystko ze względu na to, jaką ten ktoś ma cegłę. Bo zwróćcie uwagę, cegłą, którą został wymurowany komin, ona jest inna i tamte płytki są inne. I tamte płytki kolorystycznie, jak tak sobie zwrócimy na to uwagę, one, widzicie, kolorystycznie nam się łączą jak gdyby tutaj z kuchnią. I jeszcze fugowania. Fuga będzie ciemna raczej, nie będzie taka jasna jak tutaj na kominie. Będzie raczej taką ciemniejszą, taką grafitową, wiecie, fugą. Tutaj były jaśniejsze fugi wybrane ze względu na to, żeby nie przyciemnić pomieszczenia, ale tam po prostu chyba raczej będą ciemniejsze niż jaśniejsze, ale pewnie nie aż takie bardzo ciemne. No wiecie, wyjdzie w trakcie. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile poszło płytek na kuchnię, to tutaj mam 20 skrzynek. W każdej skrzynce było po 20 sztuk płytek, czyli tutaj jest 400. Plus jeszcze ewentualnie po prostu można to, co zostało w domu, poporcjować, że tak powiem, po 20 sztuk do tej skrzyneczki i wtedy będzie wiadomo, ile dokładnie poszło ich. Ja liczyłam, że wchodzą 52 sztuki na metr kwadratowy, uwaga, 52 sztuki na metr kwadratowy i chyba miałam rację, że 52 sztuki na metr kwadratowy, bo tam mam opakowania po 400, słuchaj, jak tutaj poskładam po 20, to wyjdzie ile zostało wykorzystanych, nie wiadomo, narożniki też troszeczkę, 100 narożników jest, nie? Nie, będziesz mi udowadniał, nie? Nie, no nie wiem. Tu od dołu po prostu, dawaj. No i ja tak dobrze liczyłam. 14 na 3, ja liczyłam 14 na 3. 13 razy 4. No, 40. No, 52. No. Dobrze? Tak, no, 52. Jakoś wchodzą tam jeszcze. Opier mówi, że tam reklamówkę wkładał. A, no. W jednym garbiku jest wyłamane, są takie Aha. te plastyczki i one może tamtędy po Pewnie prostu. tak, no. I złożę po prostu i wcisnę tą gąbkę, bo ta gąbka jej się nic nie dzieje, jak ona jest na tym. Aha. Na powierzchni. I to wystarczy. No to co? Kate jest okej. Sobie gniazdo zrobimy. No. Może jeszcze tam, no. Grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other. Jeden. Daj, mama tą zrobi. Mamy koniec. Piotruś już skończył. Ile mu zajęło? Środa, czwartek, piątek pół dnia, bo mu zabrakło krzyżyków. Wczoraj cały dzień, chociaż nie, wczoraj też pół dnia, czyli to mamy 3 pełne dni. 3,5 dnia. Słuchajcie, 3,5 dnia, 11 metrów kwadratowych z takim ogonkiem, można powiedzieć, zeszło na klejeniu tej oto ściany ceglanej, którą tutaj widzicie. Piotr teraz przechodzi do innych rzeczy, a ja muszę znowu posprzątać, nie? Ten grajdołek.
Słuchajcie, odkurzacz na budowie i to taki przemysłowy, czyli właściwie budowlany, jak znalazł. W momencie, kiedy my go kupiliśmy, nie mieliśmy jakoś tak szczególnie dużo, że tak powiem, odkurzania, sprzątania, ale teraz, uwierzcie mi, rewelacja. Najpierw trochę poprzestawiam Piotrusiowi tutaj. Słuchajcie, zanim Piotr skończy, bo ja widzę, że idzie jak burza, jak ten porywisty wiatr na zewnątrz. To, co przed chwilą, półtora godziny temu mówiłam, zaczynamy murować tutaj ściano, muruję nie my, ściankę prysznicową, która będzie obłożona również płytkami, ponieważ w tym tygodniu postanowiliśmy jeszcze wygrzewać podłogę, zanim przejdziemy do układania kafli podłogowych, żeby ona się tutaj dogrzewała do końca, a Piotruś tutaj zaczyna właśnie sobie teraz od łazienki. Robi co może. Plany zepsuć. Tak, to tam koło pieca tego. Ja tutaj pozbieram, żeby to nie mokło, nie? Ozierzam. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well, I go now as far as I can tell. Ale ja chyba na tej największej to od razu nie będę. Nie, ale... Prawie nie pali. No tu idzie, o, tu na tej idzie najwięcej. Na dużą stanę. Gdzie za duży to ten. Słuchaj, ja zacznę od mniejszego najpierw, błagam cię. No to ale otwórz to, a nie. Ściągaj te dom. Dobra. To na to. Ja najpierw muszę zacząć od delikatnie. Fajnie ci pasuje. Tylko rączka nie ta, też się nagrzeje. Drewniana.
Drewniana musi być, czyli tutaj na tym powinien stać, żeby ewentualnie nie męczyć. Ale na tym teraz tutaj się tak może nie przebije. Albo co? No, żeby łapała rękawica. Tak, no mam rękawicę w Czerwonym Domku, zaraz pójdę po nią chyba. Jeszcze się... No rzuć chyba sobie, wiesz, spieprzyć, nie? A deski nie działa. Ja nic tu nie mam, Piotruś. Piotruś, ja nic nie mam tutaj przecież. Ale nóż masz przecież. Też nie mam noża. Tam jest? A, jest tam nóż. No dobra. Mamy napalone w piecu, a ja tutaj mam takie patelnie. To zobaczcie, co ja teraz robię. Żeby było na ciepło, to sobie usmażymy kiełbaski. Smaży się pierwsza kiełbasa. To jest taka swojska od nas tutaj ze sklepu. Mała patelnia. Najpierw zjemy kiełbaskę. Kurka wodna, ale czad. Ale czad. Zobaczcie, jaki tutaj jest ogień. Wiecie, co chciałam zrobić? Odruchowo wyłączyć kuchenkę. Już ci daję. Tam na parapecie jest Maj, koło plecaczka. Koło plecaczka jest Maj. Czekaj, bo ja tam jeszcze mam jedną bezpieczną w domu. O, ale strzela. Piotr? Proszę. No ale ja tylko delikatnie zrobiłam, nie? To nie jest jakoś zrobione tam tego, bo jest zrobione tak aby tylko, ale ona rzeczywiście jeszcze potrzebuje w środku, no. Bardzo dobra, nie? Aleks, jesz? Aleks w ręku. Ale tu jeszcze jest pier. Pokażę Wam się w dzisiejszym dniu i może coś powiem Wam, bo nie wiem, czy to, co teraz mówię, to będzie w tym, czy w następnym odcinku. W każdym razie, zobaczcie, korzystając z sytuacji, że mamy nagrzaną fajerkę, mamy nagrzaną kuchenkę i ja tutaj mam takie patelnie, które mi kiedyś Pierre przywoził od siebie z restauracji, takie wiecie, grillowe, nie grillowe. Chodzi o to, że są żeliwne. No co, pojechałam do sklepu, kupiłam kubaskę, czyli kubaskę. No i pierwsze smażenie, można powiedzieć, że jest za nami. Pochlapała się, wiadomo, ale je się przecież impregnuje właśnie tłuszczem. Pierwsze koty za płoty. Pierwsze jedzonko usmażone, coś tam już kiedyś było upieczone. No niebawem, coraz więcej będzie się tu działo w tym piecu i coraz więcej scen będziecie mogli widzieć tutaj w naszych filmach, jak tutaj sobie z tym piecem radzimy i oczywiście podzielę się z Wami moimi doświadczeniami, bo tak jak nie wiem, czy widzieliście, to pierwsze co chciałam, jak skończyłam smażyć, powiedzmy, teoretycznie skończyłam smażyć, chciałam wyłączyć gaz, wyłączyć kuchenkę, a jeśli nie da wyłączyć.
Can we just stay here? Maybe just one more drink. I can't help but think, where have you been? All my life, all lonely nights, you were always there at the same damn bar. I just never lose your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color blue. Looking into your eyes, blue. When I'm nervous, I talk too much and overshare things. Yeah, I can be a mess, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted. No prawie. Ale fajnie, bo już jest prawie koniec malowania, nie? To znaczy... Tego pierwszego malowania. Salon został. Salon, no. Maybe just for one more drink. I can't help but think, where have you been? All my life, all lonely nights, you were always there at the same. Impregnat już znacie. To jest ten, co nie podbija koloru czerwonej cegły. I ja, zanim przejdę do fugowania, zaimpregnuję te cegły, dam im czas, żeby sobie wyschły, żeby impregnat wszedł dobrze do środka, bo w momencie, kiedy wezmę się za fugowanie, to siłą rzeczy naturalnie w jakiś sposób delikatnie będę brudziła fronty cegieł. Będę oczywiście starała się robić to jak dokładnie, żeby jak najmniej wybrudzić ich. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy one są zaimpregnowane, to one są jak gdyby wodoodporne, bo ten impregnat tak działa po prostu na taką strukturę cegły. Czyli po prostu nawet jeżeli sobie zabrudzę, to będę mogła zmyć wodą, nie marząc cegieł, fugę z nich, tak? Tą zabrudzoną fugę z nich. I wtedy oczywiście jak umyję to wszystko na czysto, to jeszcze raz całość łącznie z fugami, żeby się nie obsypywały, również ściągniemy tym impregnatem, czyli w takiej kolejności: impregnat na cegłę, fugowanie. Cegła jest wodoodporna, czyli można zmyć zafugowaną powierzchnię na tej płytce ceglanej łatwiej niż taką niezaimpregnowaną. I jeszcze raz całość impregnatu na całość. Tak, właśnie tak. O, tu już było, dobra. Ja tak specjalnie rozczapiżam, że tak powiem, pędzel, żeby impregnat wszedł i w szczeliny, ponieważ cegły są nieregularne, żeby po prostu cały ten impregnat wszedł, cegły nie były tylko liźnięte, tylko żeby wszystkie tutaj te mikropory, które są na tych cegłach, po prostu w nie podchodziły. Już jestem wywoływana. Słucham!